Cześć, witam Was wszystkich. Nazywam się Piotr Grzeszut. Dzisiaj oraz w kilku następnych częściach takiego poradnika, w czasie kilku następnych wspólnych spotkań, będę chciał pokazać Wam, jak używać urządzenia Proxmark 3 RDV4, RDV4.1, ale słuchajcie, te wskazówki, które Wam przekażę, będą się dotyczyły także innych urządzeń typu Proxmark. Zacznijmy sobie od pierwszej sprawy, czyli przygotowania w ogóle środowiska do pracy z Proxmarkiem. Tutaj to urządzenie, należy nadmienić, jest dosyć specyficzne, ponieważ ono wymaga bardzo ścisłego współdziałania ze sobą oprogramowania firmware'u, który jest zaszyty w samym urządzeniu Proxmark, jak i klienta, który będziemy uruchamiać na komputerze. I słuchajcie, żeby zacząć, jeśli bierzemy pod uwagę pracę na systemie Windows, to pierwszą czynnością, która musi zostać przez nas zrobiona, to jest znalezienie sobie takiej paczki Proxspace, która to definiuje nam środowisko do pracy z Proxmarkiem, która zawiera w skrócie wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne do tego, żeby kod źródłowy na Proxmarka skompilować, tak żebyśmy mogli zaktualizować jego oprogramowanie i później uruchomić też klienta. I tutaj, jak sobie wyszukamy Proxspace, to znajdziemy na GitHubie repozytorium i z tego repozytorium właśnie sobie skorzystamy. Tu jak przejdziemy do zakładki z wydaniami, z releasami tego oprogramowania, to pobierzecie sobie najnowszy dostępny release. W tej chwili jest to release w wersji 3.11 na dzień 8 grudnia, kiedy właśnie nagrywam ten poradnik dla Was. Tutaj jak widzicie, ten plik troszeczkę sobie waży, więc ja już pozwoliłem sobie, żeby nie trzymać Was w takiej niepewności, żebyśmy nie musieli tutaj wycinać z filmu jakichś pasków postępu. Pozwoliłem sobie już pobrać ten plik, właśnie Proxspace, i następnie co z tym plikiem należy zrobić? Należy ten plik rozpakować. Tak jest tutaj zawartość, ten folder Proxspace. Musimy sobie rozpakować. I tutaj, słuchajcie, ważna uwaga, jeśli chodzi o rozpakowywanie tego. Polecam, żeby zminimalizować liczbę potencjalnych problemów z tym, żeby zawartość tego archiwum znalazła się jak najbliżej jakiegoś dysku na naszym komputerze. Tu akurat w tym urządzeniu mam tylko jeden dysk, jedną partycję C. Dlaczego? Ponieważ ogólnie programowanie to nie lubi długich ścieżek, nie lubi spacji w ścieżkach, nie lubi jakichś znaków typu nawiasy, tudzież wszelkich polskich czy też innych międzynarodowych znaków. Więc polecam zrobić to jak najbliżej dysku C. Ja tutaj akurat zdecydowałem się na dosyć, że tak powiem, radykalny krok i umieściłem to narzędzie po prostu na dysku C. Tak jak widzicie, tu stworzyłem, żeby pokazać Wam od początku wszystko, jak to robimy. Rozpakowałem dosłownie chwilę temu, jak sobie tutaj możecie zresztą zobaczyć po godzinie aktualnej. Rozpakowałem chwilę temu to archiwum do folderu Proxspace podłoga new, ponieważ tam będę pokazywał Wam, jak działać, jak zacząć w ogóle od początku, od takiego pustego archiwum. Co dalej? No dalej, słuchajcie, przechodzimy sobie do linii poleceń, prawda? Uruchomimy sobie wiersz poleceń i przejdziemy sobie do tego właśnie wspomnianego katalogu Proxspace New, no bo chcemy zacząć od początku i teraz tu należy uruchomić taki plik wsadowy runme64 i po chwili ten pliczek się nam powinien ładnie wykonać. Co w tej chwili zrobimy? Uruchomimy de facto środowisko MSys2 z już załadowanymi wszystkimi potrzebnymi komponentami i jak widzicie, tu w tej chwili jeszcze ten MSys2 się nam na samym początku będzie aktualizował. Spróbuję zaktualizować sobie różne zależności. Także to powinno tutaj dosyć szybko przejść. Miejmy nadzieję, nie będzie trzeba na to długo czekać, a jeśli nie, to sobie zrobimy tutaj w materiale jakieś cięcie, żeby te wszystkie rzeczy się nam zaktualizowały. Ale dzięki temu też zawsze mamy pewność, że te narzędzia będą aktualne do budowania naszego Proxmarka. Ok, więc troszkę musieliśmy zrobić cięcia w materiale, bo ten proces aktualizacji zajął chwilę, ale jakby nie chciałem też tego
pomijać większość tutaj paczek, która była de facto już w odpowiedniej wersji. No ale taki skrypt inicjalizacyjny Procspace'u mimo wszystko zdecydował większość z tych paczek zainstalować ponownie. I słuchajcie, teraz znajdujemy się w konsoli Procspace'owej. Tu już mamy takie bardziej Unixowe polecenie. Jak widzicie, jesteśmy w folderze głównym naszego konta, takiego powiedzmy Unixowego w cudzysłowie, który tutaj mamy. I teraz do czego należy przystąpić? No teraz należy przystąpić do tego, żeby pobrać sobie repozytorium zawierające właśnie Proxmarka wszystkie komponenty. I słuchajcie, aby tego dokonać, to też posłużymy się oczywiście repozytorium właśnie Proxmark 3 i tutaj od razu wyszukujemy sobie Proxmark 3 Iceman. Jest to w tej chwili najbardziej aktualny firmware, który jest dostępny, który jest utrzymywany. Ogólnie jakby trzeba by tutaj przypomnieć całą historię tego urządzenia Proxmark, ale jakby w tej chwili tutaj pan działający pod pseudonimem Iceman, on właśnie zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem tym repozytorium. Oczywiście jest to repozytorium otwartoźródłowe i także no, każdy z nas może tu jakiś wkład do rozwoju tego Proxmarka mieć. No ale co nas teraz interesuje? Nas interesuje tutaj to, aby w tej chwili znaleźć, klikając tutaj na code, właśnie link, który poprowadzi nas do tego repozytorium i pozwoli na jego sklonowanie. Więc przechodzimy sobie z powrotem do konsoli i wpisujemy sobie tutaj git, clone i prawym przyciskiem myszy wklejamy w tej chwili tam skopiowaną wartość. No i w tej chwili, słuchajcie, tu się zaczyna magia, czyli w tej chwili nam git z repozytorium pobiera aktualne wersje kodu źródłowego całego Proxmarka. Ten proces też może chwilę potrwać, ale jak widzicie, tutaj prędkość mamy całkiem najgorszą, choć czasem zdarzają się jakieś czkawki. No i w tej chwili za moment będziemy mieć całe to repozytorium Proxmarka sklonowane na naszym komputerze. No, musi to oczywiście nam rozpakować, ale już na szczęście to nie jest aż tak długi proces jak ten, który mieliśmy poprzednio, czyli tą aktualizację wszystkich komponentów środowiska Procspace, czyli tej takiej naszej nakładki Unixowej, w której możemy pracować. No oczywiście, jeżeli byśmy pracowali na Unixie natywnie, no to wymagane byłoby wtedy zainstalowanie odpowiednich paczek, aby to oprogramowanie źródłowe zbudować z tego właśnie kodu źródłowego. Dlaczego zawsze budujemy to z kodu źródłowego? Może też takie krótkie, słuchajcie, uzasadnienie, ponieważ dzięki temu mamy najbardziej aktualną wersję tego oprogramowania, tak? Tu nie polecam korzystania z żadnych jakichś klientów graficznych, jakiegoś GUI, z jakichś innych oprogramowań, gotowych binarek. To jest, powiedzmy, co Wam pokazuję, taka najbardziej przystępna opcja do pracy z Proxmarkiem, która nam daje możliwość korzystania z wszystkich jakby no, najnowszych feature'ów, które w tym oprogramowaniu zarówno na komputer, jak i na samego Proxmarka się dzieją. Co się teraz, słuchajcie, nam stało? Oczywiście się w międzyczasie to repozytorium sklonowało i jak widzicie możemy sobie przejść tutaj do folderu Proxmark 3. Tak, i teraz tu jak widzicie są przeróżne rzeczy już przygotowane dla nas. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jeżeli później będziecie już pracować z tym Proxmarkiem i będziecie chcieli sobie na nowo pobrać jeszcze nowszą wersję, bo na przykład wyjdzie jakaś aktualizacja, to wtedy tak, git status sobie możemy sprawdzić w tej chwili, no przed chwilą pobraliśmy to repozytorium, mamy tutaj komunikat, że nasz branch jest aktualny względem tego, co znajduje się na serwerze. Natomiast gdybyśmy widzieli, że tu są jakieś braki, no to wtedy wywołujemy polecenie git pull i wtedy pobieramy z serwera aktualizację tego oprogramowania. Jak widzicie, tutaj mamy, wszystko jest up to date, więc nie ma żadnego problemu. Natomiast no, mogę Wam na szybko pokazać, jakby to wyglądało, gdybyśmy sobie zrobili to na tym Procspace'ie moim, prawda? Tutaj też byśmy uruchomili Run Me, to jest no, jakaś tam wersja, gdzie jakiś czas temu pracowałem sobie też właśnie na tym laptopie, więc zobaczycie, jak wygląda aktualizacja tego, prawda, git
status może sobie odpalmy, tak żebyście zobaczyli, co tu nam pokaże git status. I w tej chwili jakby następuje sprawdzenie z serwerem, co jest na serwerze i powinien nam zaraz wyświetlić tu jakiś komunikat dotyczący tego, co jest, czego nie ma. No tu akurat też mamy, że nasz branch jest OK. Tu akurat ja robiłem jakieś sobie modyfikacje, więc tu pokazuje, że coś ja zmieniłem po stronie tego repozytorium, no ale też ono jest up to date, także się tutaj nie udało tego zaprezentować. Więc wracamy do naszego środowiska testowego, tego nowego. No i słuchajcie, co dalej? Ważną rzeczą jest pewien plik, który tutaj się znajduje i tu mamy go nazwę Makefile Platform Sample. Ogólnie jeżeli zbudowalibyśmy oprogramowanie w tej chwili, to wtedy zbudujemy je na ustawieniach domyślnych. Natomiast jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w ustawieniach domyślnych, to wtedy musimy sobie skopiować ten plik Makefile Platform Sample do takiej nazwy Makefile Platform bez tego dopiska sample. I następnie za pomocą ulubionego edytora sobie ten plik wyedytować. Co tu po pierwsze widzimy? Po pierwsze widzimy tutaj jakieś wskazówki dotyczące tego, co w tym pliku możemy poustawiać. I przede wszystkim mamy tutaj wybraną platformę, czyli to, na jaki sprzęt będziemy kompilować tę naszą firmę. Jak widzicie, tutaj mam na biurku Proxmarka RDV4, więc w tej chwili nie będę tutaj zmieniał. Natomiast gdybyście mieli na przykład Proxmarka RDV2, czy też jakieś wersje typu Proxmark 3 Easy, no to wtedy należałoby tą linijkę odkomentować, tą linijkę zakomentować. Wtedy budowalibyśmy to dla platformy nie będącej RDV4, ale ogólnie te wersje Proxmarka 3 Easy są w mojej opinii dosyć ryzykowne, bo tak bardzo wiele jest już klonów, czy nawet klonów, że ich jakość, głównie jeżeli chodzi o budowę tych wszystkich torów, dostrojenie tych wszystkich torów jest po prostu kiepska. Co jest tutaj ważne? Ważne jest też to, że możemy sobie tutaj wybrać tryb standalone, co jest dosyć ważne i co okaże się dosyć ważne w czasie jednego z naszych przyszłych spotkań, ale też o tym powiem, jak już do tego miejsca dotrzemy. Na razie w tym pliku nie wprowadziliśmy żadnych zmian, nie chcemy wprowadzać, więc klikam tutaj No, nie zapisuję nic, tylko po prostu wykonałem sobie kopię tego pliku. No i teraz cała magia to jest zbudowanie, czyli wywołujemy sobie polecenie make-j. To powoduje nam ten parametr J, że będziemy wykorzystywać wiele wątków procesora do zbudowania tego oprogramowania. Oczywiście moglibyśmy też tutaj wywołać sobie polecenie make clean, jeżeli wcześniej byśmy mieli jakieś już oprogramowanie zbudowane i chcieli całkowicie wyczyścić całe repozytorium. Zwykle w takich najbardziej podstawowych sytuacjach wystarczy, jeżeli po prostu zrobimy git pull i potem odpalimy make z tym parametrem J, żeby w miarę szybko nam ten proces budowania przebiegł. Więc słuchajcie, po chwili mamy oprogramowanie całe skompilowane i to zarówno oprogramowanie, które znajdzie się wewnątrz tego Proxmarka, czyli firmware, jak i software, czyli to, co będzie działało na komputerze. Co w tej chwili powinniśmy zrobić? Powinniśmy w tej chwili Proxmarka podłączyć sobie do komputera za pomocą kabelka micro USB. Tak, Proxmark jest podłączony. I słuchajcie, w tej chwili jakby jedna uwaga. Ogólnie Proxmark 3 RDV4 czy 4.0.1 czy wszystkie te nowsze, oryginalne wersje powinny już przyjść z dobrym bootloaderem, czyli takim programem, który służy do aktualizacji firmware'u właśnie w Proxmarku. Natomiast słuchajcie, jeśli by tak nie było i mielibyśmy jakieś tutaj problemy z aktualizacją tego oprogramowania, wtedy takie urządzenie możemy wprowadzić w tryb tego bootloadera ręcznie. Możemy to zrobić w zależności od wersji oprogramowania. Pierwszą wersją jest to, że jak weźmiemy sobie tutaj USB i ten przycisk biały na Proxmarku wciśniemy i będziemy go trzymać przy podłączaniu do USB, to wtedy włączy nam się tryb bootloadera. Jak widzicie, jest sygnalizowany przez zapalenie diody A oraz C. Tak? Te diody świecą, kiedy jest aktywny bootloader. Natomiast jeżeli jeszcze mielibyśmy jakąś starszą, bardzo archaiczną wersję firmware'u wgraną na Proxmarku, to czasem jest konieczne, żeby on w tym bootloaderze pozostał. To przez cały czas programowania musimy ten przycisk
Po podłączeniu ten przycisk trzymamy i trzymamy go, wywołując te polecenia na ekranie, które zaraz będę Wam pokazywał. Ale jako, że tutaj mamy współczesną, aktualną, oczywiście oryginalną wersję Proxmarka, to uruchomię go w normalny sposób, czyli jak widzicie, on tylko tutaj mignął przy podłączeniu tymi 4 diodami i w tej chwili jest już w trybie gotowości. Możemy oczywiście sobie sprawdzić w menadżerze urządzeń, czy ten Proxmark rzeczywiście został prawidłowo wykryty, jak to powinno się nam pokazywać, mianowicie w porty szeregowe i LPT powinniśmy coś takiego widzieć jak USB Serial Device, czyli właśnie nasz Proxmark w ten sposób się powinien nam przedstawić. Jeżeli oczywiście tu mamy jakieś inne przejściówki popodpinane, no to wtedy sprawdzamy, co się nam tutaj zmienia w momencie podpięcia tego Proxmarka do portu USB. Co następnie robimy? Następnie trzeba zaktualizować to oprogramowanie. Żeby to zrobić, to sobie wywołujemy taki programik, który tutaj jest, pm3-flash all. To jest taki, który aktualizuje nam wszystkie części tego Proxmarka. Mianowicie, słuchajcie, oprogramowanie Proxmarka składa się z 2 części. Ja tutaj już odpalę to flash all i będę Wam opowiadał dalej o tym wszystkim. Mianowicie oprogramowanie to składa się z 2 części. Składa się ono z bootloadera, czyli właśnie tego programu, który służy do wgrywania oprogramowania, oraz z właściwej części oprogramowania, czyli full image. I to polecenie, które właśnie wywołałem, czyli to flash all, aktualizuje obie te pamięci. Natomiast jak sobie tutaj, słuchajcie, zobaczymy, co nam jeszcze tutaj podpowiada klient, to możemy sobie osobno zaktualizować bootloader, lub jeżeli tego bootloadera nie chcemy ruszać, to możemy wywołać tylko polecenie pm3 flash full image. W tej chwili, jak widzicie, tu nam przeszła ta aktualizacja flash all, czyli zarówno bootloadera, jak i tego oprogramowania właściwego w sposób prawidłowy. W związku z tym teraz możemy sobie uruchomić klienta. Uruchamiamy program PM3 stąd i tu, jak widzicie, ja tutaj troszeczkę może zmniejszę tą czcionkę i sobie uruchomimy to oprogramowanie jeszcze raz, żeby się to nam troszkę lepiej wyświetliło. O, dalej się to nam niestety nie chce to ładnie wyświetlać. Zobaczymy, czy tak będę w stanie to ogarnąć. No, niestety tu nam przeskakuje ta literka, ale jak widzicie, co jest tutaj najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mamy w tej chwili tą samą wersję zarówno klienta, jak i bootloadera, jak i OS, czyli tego oprogramowania, które jest w Proxmarku. No i też widzimy, że tutaj target, czyli nasz sprzęt, to jest właśnie RDV4. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o uruchomienie Proxmarka, ale jeszcze słuchajcie, sprawdźmy sobie kilka rzeczy tutaj na żywo. Mianowicie możemy sobie wpisać polecenie HW status. Co to nam pokazuje? Pokazuje to nam, jaki jest status naszego Proxmarka, pewne statystyki. Pokazuje nam też, jaka jest wewnętrzna pamięć flash wbudowana, ponieważ Proxmark RDV4 ma wbudowaną pamięć, w której może przechowywać klucze. No niektóre chińskie klony też taką pamięć mają. I tutaj, słuchajcie, jest sprawa taka, że w tej chwili, jak widzicie, ja na tym swoim Proxmarku już mam załadowane klucze. Natomiast Wy, jeżeli dostaniecie takiego Proxmarka fabrycznego, to nie będziecie tych kluczy mieć załadowanych. W związku z tym musimy te klucze załadować czy zaktualizować. I żeby tego dokonać, to wywołujemy sobie polecenie script run i tutaj init rdv4. I jak widzicie, w tej chwili ten program powoduje mi załadowanie do pamięci Proxmarka właśnie tych kluczy z tego pliku i aktualizację też pewnych ustawień. To jest rzecz, którą jeżeli Proxmarka dostajecie nowego, to jest rzecz, którą musicie zrobić, czyli musicie wywołać to polecenie script run init podłoga rdv4. I w tej chwili, słuchajcie, program Proxmark nasz razem z klientem są już gotowe do działania. W 100% wszystko zostało zrobione, co
powinno być zrobione. Co w związku z tym dalej robimy? Ano słuchajcie, możemy sobie też sprawdzić status i działanie tego Proxmarka, na przykład wywołując HW Tune. Tak, teraz jest ważne, żeby tutaj w okolicy tego naszego Proxmarka nie znajdowały się żadne tagi. I jak widzicie, to polecenie tune, pomimo że sugerowałoby, że coś tam jest strojone, tak de facto ono tylko, jak zresztą informuje nas tutaj tekst na ekranie, tylko i wyłącznie sprawdza nam jakość dostrojenia anten. I co tutaj ciekawego możemy wywnioskować, że przy takim ustawieniu Proxmarka, jak w tej chwili mam, jest częstotliwością optymalną 125 kHz. Tu mamy największą amplitudę na antenie LF, bo Proxmark ma dwie anteny, osobna antena dla tych 125-134 kHz, czyli dla tych niskich częstotliwości, i osobna antena dla częstotliwości 1356 MHz. Ogólnie no, im wyższe te amplitudy, to zwykle jest to dobrze. Im wyższy współczynnik dobroci, tym będzie też większy nasz zasięg, ale z drugiej strony też czasem nie jest to bardzo pożądane, żeby ten zasięg był duży, ale o tym też odpowiem, jak już będziemy pracować z konkretnymi tagami. No i teraz słuchajcie, możemy w bardzo prosty sposób, ja sobie tutaj wezmę jakiś taki bryloczek i sprawdzimy sobie, czy Proxmark ten bryloczek wykryje. Czyli wpiszemy sobie na przykład HF, czyli będziemy szukać dla tych 1356 MHz. Będziemy szukać, czy jakieś tam tagi zostaną wykryte. No i jak widzicie, tutaj jakiś tag został wykryty. W związku z tym widzimy, że no, coś ciekawego się stało. No, wykrył to jeszcze, ponieważ to jest, jak później Wam powiem, pewien tag magiczny, czyli taki, który nam umożliwia ustawianie rzeczy, które w normalnej takiej karcie MyFair nie ustawimy. On umożliwia nam ustawianie tych rzeczy, więc tu jakby mamy takie podstawowe informacje o tym właśnie tagu, który tam został położony. Co możemy zrobić? Możemy też oczywiście sobie zrobić poszukiwanie, czy znajdziemy jakiegoś taga dla częstotliwości 125 kHz. No jak widzicie, na razie nie, ale pozwolę sobie ten tag troszeczkę przesunąć na tym naszym Proxmarku. No i teraz już jest zupełnie inny wynik. W tej chwili już wykryłem sobie, że mam tam jakiś tag na 125 kHz, stary działający w standardzie Unique, oraz także mam informację, że został tutaj znaleziony konkretny chipset tego tagu. O tym, co to znaczy, też sobie powiemy. I na razie jakby te rzeczy nam pozwalają w pełni na działanie z tym Proxmarkiem. To jeszcze Wam pokażę, dlaczego tak się działo, że ten tag musiałem przesunąć. Mianowicie, słuchajcie, Proxmark, sobie zdejmiemy tą obudowę, ma dwie anteny. Ma antenę wysokich częstotliwości, która tu jest, w tym miejscu jest pod spodem troszkę tej wyższej płytki, i na tej wyższej płytce jest zamontowana antena niskich częstotliwości, więc żeby ten tag, ja go dlatego przesunąłem, żeby właśnie dla tych niskich częstotliwości też móc nawiązać z tym małym bryloczkiem połączenie. Ale o tym dokładnie, jak sobie dostrajać to, jak szukać tych pozycji, opowiem Wam w naszych kolejnych spotkaniach. Także dzięki za dziś. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom będziecie w stanie szybko i przyjemnie dokonać pierwszego uruchomienia swojego Proxmarka 3 w wersji RDV4 4.0.1, ale tak też wspominałem, powinny te wskazówki działać także dla pozostałych wersji Proxmarka, czyli także RDV2 oraz dla tych różnych Proxmarków 3 Easy, no ale tu pamiętajcie, że one niestety są zwykle w tej chwili w obiegu na rynku troszkę gorszej jakości niż ten Proxmark. Z rzeczy jeszcze może takich ciekawych, które dodam na zakończenie, ma ten Proxmark, jak wspomniałem, pamięć, i wywołując takie polecenie meminfo, my sobie sprawdzamy, czy ten Proxmark jest oryginalny. Tu jak widzicie, pokazuje nam, że sygnatura, która jest zapisana w tej pamięci flash, jest prawidłowa, i tutaj mamy plusik, zielony plusik mówiący nam o tym, że wykryto oryginalnego Proxmarka RDV4. Jeżeli tutaj by pojawiało się coś innego, no to znaczy, że mamy duże prawdopodobieństwo, że trafiliśmy na jakiegoś klona tego urządzenia, a nie oryginalne urządzenie. Ok, teraz to już chyba naprawdę wszystko z mojej strony, także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.